Siemano moi drodzy, ja już jestem jakiś czas po powrocie na moje arktyczne tereny i co do poszukiwań, powiem wam tak, skończyły się filmiki, które nagrałem wcześniej, żeby mieć spokój na urlopie, a teraz było bardzo ciepło przez 2 tygodnie, znaczy mówię bardzo ciepło, było po 25 stopni. Wszystkie miejscówki, na których poszukuję, były po prostu oblegane przez ludzi, namioty i tak dalej, więc mam nadzieję, że na pewno będzie dużo różnych fajnych, ciekawych znajdek. A teraz czatowałem po prostu na jakieś okienko pogodowe, ale w tą stronę, żeby zaczęło padać i zebrały się chmury. I jak widzicie, mniej się tu po prostu dzieje. I dlatego dzisiaj wyszedłem sobie z wykrywaczem i przejdę się tutaj po kilku miejscówkach. Zobaczymy, czy cokolwiek tu wyjdzie. Dla tych, co są tutaj po raz pierwszy, nagrywam z północnej Norwegii, niedaleko Tromsø, malownicza wyspa Sameroy. Nagrywam tutaj w różnych ciekawych terenach. Co do znajdek, to sami możecie zobaczyć na odcinkach, bo jest ciekawie. Wydaje mi się, że jest ciekawie. Jak na Norwegię i na nudne życie w nordyckim kraju fiordów jest ciekawie. Więc zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę i do obejrzenia odcinka. Trzymajcie się. No i akurat złapałem tak piękne okienko pogodowe, że zaczęło padać, więc idealne warunki dla mnie i dla Nocty Legend. Morożka, malina nordycka, bardzo dużo witaminy C. Ale pierwszy sygnał, jakieś odpasztetowe ucho. Tam widzę w oddali 1, 2, 3, 4 namioty, ale chyba tylko 1 lub 2 z nich, bo tutaj chyba też jest na wprost namiot. Więc 4 namioty na całej Sandwice. No i tutaj niedaleko, od razu obok jest, pokażę, tutaj jest drzewko szczęścia, o którym już słyszeliście, wiele monetek, trochę srebra. No i myślę, żeby jeszcze wejść tam, ale pierwsze polecę sobie tędy, zobaczymy. Dobra, pierwszy sygnał, 40 tutaj wyszła i proszę ja was, od razu widzę z grubej rury 20 koron. Siemano, dziękujemy. Który rok? 2002, więc zrobione. Niedaleko tej 20 takie cusik aluminiowe, chyba jakieś od rurki namiotowej czy coś w tym stylu. Badziew. Ale zabieramy, śmieci też zbieramy. Tutaj mamy sygnał też dość ciekawy. Dość ciekawym sygnałem okazała się łuseczka. Kaliber 9 mm. Ale jest no. Na bezrybiu i rak ryba. Teraz taka wsówka do włosów. Pytanie jest tylko, dlaczego ona tak wysoko biła. Nie wiem, ale po lepszym oczyszczeniu coś więcej będzie można powiedzieć. To już zobaczymy na samym końcu. A tu już jest drzewko szczęścia i już zaczynam się kręcić gdzieś tutaj w okolicy. Jeszcze jedno. To jest w bardzo bliskiej odległości od siebie. 20-30 cm. Właśnie wyszła druga łuseczka. FFV 84 rok. A patrzcie tą piękną scenerię. No i tam są te kilka namiotów, o których mówiłem.
ale mi to nie przeszkadza, bo jest ich bardzo mało. Super, lecimy dalej. I jeszcze jedna, jeszcze jeśli kopnę tutaj na tym kawałku jeszcze jedno, to przeniosę się troszeczkę dalej, bo po co kopać same łuski? Może tu coś więcej czeka na mnie. No musiał w końcu wyjść i on, kapsel. Nagrywam tylko dlatego, że nie pamiętam nawet jak smakuje Bulmers. Dobra, moi drodzy, pomyślałem sobie, że sobie przycupnę przy drzewku szczęścia, bo zaczęło padać dość mocno. Póki co ze znalezisk łuski, przewaga łusek 9 mm. Z tej samej broni podejrzewam, ta sama osoba pewnie to strzela. Już tu kiedyś znalazłem chyba te łuski. 20 koron, to już jest duży sukces jak na takie szybkie trafienie. No i zobaczymy co jeszcze. Póki co poczekam chwilę, zobaczę, może deszcz przestanie padać. Dobra, pada dalej, kropi w sumie, idę dalej. Był kapsel, to jest i zawleczka. Więcej śmieci wam nie będę pokazywał, ale tak to jest na wykopkach, nie zawsze jest złoto, srebro i monety. Czasami wychodzi bardzo dużo śmieci i dość często, ja bynajmniej tak mam, że jak wyjdzie mi jedna moneta, to już jestem szczęśliwy. Jest tak, powielokroć mówię wam, że nie jestem z cukru, ale teraz jest taki dość mocny deszcz i naprawdę no, nie jest to przyjemne chodzenie w takim mocnym deszczu, ale właśnie teraz nadszedł chyba ten moment, żebym wam powiedział o jednej mojej znajdce, którą możecie zauważyć w ostatnich filmach, a mianowicie bransoleta z brązu. Nie jest to cała bransoleta, nawet nie wiem jeszcze czy jest to bransoleta, ale już dostałem odpowiedź od archeologów z Tromsø, że muszę się z tym zgłosić i że jest to prehistoryczne znalezisko, obiekt prehistoryczny i może nie jestem jakiś najlepszy z historii, ale prehistoria no to chyba przed naszą erą, prawda? Więc naprawdę grubo, ponad 2000 lat. Wiem, że na tych terenach i 10 000 lat temu ludzie mieszkali, Iron Age i tak dalej, epoki wikingów 1000 lat temu, no ale w każdym bądź razie może to być wartości prehistorycznej i teraz czekam na kolejną odpowiedź, bo już udałem się do muzeum, tam gdzie miałem się udać, to nie jest muzeum dokładnie, ale to jest Rada Miasta. Udałem się do Rady Miasta z tym fantem, ale okazało się, że pani archeolog, która miała to odebrać, była akurat na jakiejś pracy w terenie i teraz napisała do mnie, że bo miałem to przywieźć chciałem przywieźć przed urlopem, ale okazuje się, że przywiozę to właśnie już po urlopie. No i teraz ona napisała, że ona teraz się wybiera na urlop i że mam się zgłosić do jakichś 2 następnych osób. Dała mi namiary, no i będę zgłaszał się do tych osób. Wiadomo, zostało znalezione to w miejscu, w którym nie ma problemów z poszukiwaniami, bo nie ma jakiegokolwiek zakazu i tak dalej. Nie jest to też prywatna ziemia. Zgłaszając znalezisko, na pewno jeszcze buduje te zaufanie buduje między nami. Wiadomo, tutaj chodzi o fajnie spędzony czas, o hobby, ale przede wszystkim o zachowanie i utrwalenie jakiejś historii, która po prostu tak naprawdę niszczeje pod ziemią i fajnie jest odkrywać tą historię, fajnie jest to dowiadywać się na te różne tematy i na pewno jeśli będę wiedział coś więcej o tych osób, to dogram to do któregoś z filmów i mam nadzieję, że uda się załatwić jakieś pozwolenia na miejsca dziedzictwa kulturowego i oczywiście przy zachowaniu
wszelakich norm i tak dalej. Zapytam się, czy nie ma problemu, jeśli przejdę się tam z wykrywaczem i wiadomo, jeśli coś się znajdzie, coś wynajdzie więcej, to oczywiście będzie to zgłaszane. Zobaczymy. Chyba deszczyk przestał tak oporowo padać, więc będę uciekał dalej. No ale super znalezisko. No to by było naprawdę najstarsze moje znalezisko, które no już jakby nie było, trzeba było zgłosić. Szkoda, że nie cała bransoleta, jeśli to jest bransoleta, bo to też może być taka fibula duża, kawałek takiej dużej fibuli. No i tyle, no super, super. Jest jakaś malutka monetka. Nie wiem dokładnie co to jest. 10, chyba 10 penny i pisze na niej Suomi Finland, więc coś fińskiego. A nic dziwnego, bo tu bardzo dużo Finów przyjeżdża. To jest warte nagrania. Pierwszy śledź. Teraz takie coś. Papiak, czy jak to się tam nazywa. Dobrze, że się nikomu w nogę nie wbije i zabieram to stąd. Kolejny gwóźdź. Ten taki zakrzywiony, stary. Ale usuwamy. Na pierwsze jak to tylko wyjąłem, to pomyślałem, że to gwizdek, ale nie. Nie jest to gwizdek. To jest coś od czegoś. Meszek jest pełno. Latają mi tu nad głową. Nie wziąłem z auta moskitiery, bo mam taki spray na te badziewia, ale zobaczymy, czy coś podziała. Okazuje się, że z tej strony Sandviki, którą tak zawsze lubiałem, dalej ją lubię pod względem tego, że tutaj naprawdę jak naładowane jest po tamtej stronie ludzi, to z tej strony nie ma totalnie nikogo. I tutaj nie wiem czemu ludzie jakoś omijają to miejsce, ale właśnie teraz wyszła monetka 50 ore, ta wysoko bijąca monetka, ale o dziwo bardzo duża cisza. Zero sygnałów, nawet śmieci nie ma, to dobrze. Teraz sobie kopnąłem, to zostało wyjęte z tego i zobaczcie od razu jakieś pozostałości muszli takiej dużej, a w środku był mały ołowiany, splaszczony kolcok. Dobra, tutaj ogólnie w bryłce sygnał 17. Z reguły takich nawet nie kopię. Jest monetka. 10 ore 1977 bodajże. Pozdrawiamy. No a ze śledziami namiotowymi to jest tak. 1. Drugi. Tak na oko nawet je można zbierać. Tu proszę, taki piękny kolcok pozakrzywiany. Wjeżdża do saksu, dość głęboko był, stary pewnie. No ta miejscowa tutaj, jeśli naprawdę nie przynosi świeżych fantów, to już jest bardzo przetrzepana. Ale tutaj widzę już jedna koronka, tak jest. To starsza. 2003 rok, na pewno nie z tego sezonu. No ale tak jak właśnie mówię, ta miejscowa jest bardzo przetrzepana. Za pierwszym razem pamiętam, powiedziałem, że nic już chyba na tej miejscowie nie wyjdzie. To jeszcze nazbierałem tu z 500 śledzi i trochę srebra. Dobra, 1 eurocent już taki zajechany strasznie. No i chyba wychodzone. Pierścionek jest. To jeszcze jakieś koleżki przyszły. Chyba mi szczęście przyniosły. Patrzcie. Zaraz zobaczymy. Rozpakowujemy. Tak. Jest. Jest pierścionek. Próba. Jest i próba, sreberko. Super. Hurra!
Taki zwykły, zwyczajny, taka obrączka malutka, ale jest srebrny. Sygnał taki 42 na taką cieniutką obrączkę. 10 ore, nie wiem, nawet nie sprawdzam teraz roku produkcji, bo będę stąd uciekał, bo komary chcą mnie zeżreć. Psik, psik nie pomaga. Uciekam już do auta. Dawno nie widziałem takiego dużego odpływu, ale teraz już chyba woda napływa z powrotem, ale bardzo dużo jej zabrało. Zobaczcie, taki kawał. Takie coś. Miednica, nogi. Kurde, co to było? Ptaszysko chyba jakieś. Meszki i inne dziadostwa chcą mnie zeżreć, ale już jestem tutaj, z tyłu za mną jest auto, a ja chciałem przegrupować i zrobić tu jakieś podsumowanie na sam koniec. Zrobię je na zewnątrz, bo tak jak powiedziałem ostatnio, zwlekałem z podsumowaniami, a później miałem dość duże kłopoty, żeby ponownie zrobić i żeby miały, jak to się mówi, ręce i nogi. Sreberko wpadło, to najważniejsze, że jest się czym pochwalić. Coś zostało z tej ziemi wygrzebane. W sumie dawno nie było tak dobrego dnia, bo czasami to wyciągałem po jakiejś jednej monecie i wtedy naprawdę nie było czym się pochwalić, więc teraz to konkretne znaleziska, można powiedzieć. Co tutaj tak to wszystko przegrupować. Tak. I tutaj na plecach te lepsze fanciki wysypię. No i nic. Biorę telefon i robię podsumowanko. Więc tak, zanim mnie te dziadygi zjedzą, śmieci, 4-5 śledzi. No i tutaj 20 koron współczesne, czyli jakieś 7,50. I jedna koronka 50 ore. I tutaj jakieś klepaczki. Wiem, że jedna to była fińska monetka. Przepraszam, że się tak skrobię, ale no oblatują mnie, widzicie, tutaj wszędzie chodzą te pijawice. Będę cały pogryziony. No ale dobra, no jedna to 10 ore. Jedna to jest bodajże 1. O, tutaj jest ten. To jest 1 eurocent. 2 razy po 10 ore i jedna fińska. Parę kłuseczek, kolcok i jakieś gwoździe. No i jest sreberko wychodzone, pierścioneczek na tyle malutki, że ja go nie założę, ale fajnie jest. Kolejny gramik, czy tam 2 gramy sreberka do staku. Super próba. Próba chyba 8,00, jak się nie mylę. Zobaczymy, czy tu coś ugramy. Jest, coś tu widać. No i to będzie na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie, za wytrwanie do końca, co po niektórym, bo wątpię, żeby wszyscy wytrwali do końca. No i co? Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, obejrzenia innych starszych odcinków i trzymajcie się, pozdro, do zobaczenia następnym razem.